Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło i zapraszam Was na czytanie miesięczne na sierpień. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co zadzieje się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie taka możliwość, żeby wyciągnąć sobie jakąś średnią z obu czytań właśnie dla znaku słonecznego i ascendentalnego i mieć szerszą wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? No, nieźle. Słuchajcie, macie tutaj kartę sądu ostatecznego, więc albo coś wraca, albo się odradza, rusza do przodu. Co odchodzi do przeszłości? To jest akurat dziwne, ale w ogóle wydaje mi się, że ten przekaz może być jak najbardziej związany z pracą, ewentualnie z jakimiś innymi wyzwaniami, na przykład edukacyjnymi, ale czytanie na pracę i finanse jeszcze tutaj będzie. Jak Wy się przedstawiacie? Okej. To też, słuchajcie, może być czytanie dla osób, które ostatnio rozpoczęły coś nowego, na przykład pracę, na przykład, nie wiem, słuchajcie, jest jakieś nowe mieszkanie, nowy dom, czy w ogóle nowa relacja i gdzieś bardzo chuchacie i dmuchacie, żeby tego nie stracić, żeby gdzieś to utrzymać, ale to zaraz. Jaka będzie dla Was rada? To tak jak, słuchajcie, to tak jak ktoś z Was rzeczywiście nie umiał cieszyć się z jakiegoś nowego początku, z czegoś właśnie nowego, z czegoś, co się przydarzyło. Ale to zaraz, może jeszcze coś innego mi się uda wysupłać. Czego raczej nie robić, czego unikać. Okej. No dobrze. Mamy już wszystkie karty. Pojawiły się właściwie, wszystkie arkana. I są i kielichy, i buławy, i miecze, i monety. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tutaj u Was rzeczywiście to powiedzenie naprawdę może mieć odzwierciedlenie i wielką moc. Ale też w ogóle mam wrażenie, że wymyślacie momentami i robicie sobie pod górę, co w ogóle nie jest potrzebne. Ale to zaraz, słuchajcie. Z przełożenia jest dla Was karta kapłana. Kapłan, czy tam papież, czy arcykapłan, to jest karta, która przedstawia byka, ewentualnie pannę lub koziorożca, czyli właśnie ten trygon ziemi.
Ale jeśli chodzi o kapłana, no to jest to osoba, która ewidentnie ma jakąś władzę, która ma jakąś kontrolę, która gdzieś tutaj umie rzeczywiście sytuację kontrolować i rzeczywiście utrzymać w kupie, no bo wiadomo, że kapłan, czy tam już w ogóle papież, no gdzieś tutaj jest takim autorytetem, jest na czele. I mi się wydaje, że dosyć dużo odpowiedzialności będzie na Was właśnie ciążyło w tym miesiącu. Ale takiej odpowiedzialności, której możecie podołać, tylko no chyba nie do końca wierzycie w swoje siły. W każdym razie no kapłan jest jakimś autorytetem i osobą, która no naprawdę ma wszystkie narzędzia do tego, aby coś zrobić, rozpocząć, zmienić na tej zasadzie. Więc no, czegoś Wam tutaj brakuje. Najprawdopodobniej wiary w siebie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta trójki monet, a trójka monet to budowanie nowych i solidnych fundamentów w jakiejś dziedzinie. I teraz tak, czy tutaj chodzi o relacje z kimś z trygonem Ziemi, czy tutaj chodzi o pracę bądź edukację, to już sobie wybierzcie, bo jak najbardziej, no nie ze wszystkimi może ten przekaz rezonować, więc bierzcie to, co z Wami rezonuje. O, a propos. Ale trójka monet to w ogóle też, słuchajcie, takie staranie się, takie skrupulatne rzeczywiście przyłożenie się do tego, aby najprawdopodobniej jakiś nowy początek, no się po prostu udał. I mi się wydaje, że to może być też miesiąc dobry tak naprawdę na rozpoczęcie jakiejś diety, ćwiczeń, nauki, przeprowadzki, szukania, słuchajcie, nawet jakichś nieruchomości do zakupu albo do rzeczywiście wynajęcia. No tutaj jak najbardziej jest to na tak. I teraz słuchajcie, przychodzi do Was karta sądu ostatecznego i zobaczcie, tutaj jest przedstawiona piękna pani Wiosna, która gdzieś gra na flecie i budzi tutaj naturę do życia. Tutaj jeszcze jest śnieg, jakiś się przebija, ale ogólnie tendencja wzrostowa. W każdym razie, jeśli chodzi o kartę sądu ostatecznego, to ona mogłaby mówić o wejściu na wyższy poziom. To może być związane, słuchajcie, z właśnie podwyżką, przeprowadzką, awansem, jakiejś najprawdopodobniej dużej odpowiedzialności, która na Was ciąży. Ale w ogóle, jeśli chodzi o kartę sądu ostatecznego, to ja bym powiedział, że gdzieś najprawdopodobniej przychodzi do Was to, co Wam się należy. I to może być momento. Wydaje mi się, że na przykład związane z rozliczeniami, z dokumentami lub z jakimś spadkiem. I teraz tak, to przyjdzie, ale no, ten czas oczekiwania będzie okupiony Waszym stresem po prostu. Jeszcze bym powiedział, że raczej sąd ostateczny sugeruje o odnowieniu gdzieś najprawdopodobniej na poziomie fizycznym i gdzieś mentalnym, więc wypadałoby rzeczywiście wykorzystać ten miesiąc. Słuchajcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta czwórki buław, a czwórka buław to karta nie tylko stabilizacji, ale też w ogóle, słuchajcie, na przykład poczucia, że z kimś działacie, nie tylko w pojedynkę. Czyli na przykład, jeśli rzeczywiście ktoś z Was rozpoczyna nową pracę, przeprowadza się, czy jest w jakiejś na przykład nowej relacji, nie upieram się, że to ma być relacja partnerska, bo czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz. Czytanie na miłość i uczucie będzie zaraz. I co ja tam mówiłem? Że tutaj jest takie poczucie przy tej karcie czwórki buław, że nie działacie w pojedynkę. Ale to odchodzi do przeszłości. To tak jakby na przykład, słuchajcie, sytuacja w pracy czy w jakiejś relacji, no, jest jaka jest. I powiedzmy, Wy zamiast na przykład troszeczkę sobie odpuścić albo rzeczywiście rozdzielić jakoś obowiązki, no to mam wrażenie, że gdzieś wszystko bierzecie na swoje barki i chcecie no na przykład coś ulepszyć, polepszyć, więcej zarobić dla firmy, no gdzieś taką swoją syzyfową troszeczkę pracą i możecie mieć poczucie, że nikt tego nie docenia, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ta Wasza taki wysiłek, taki naprawdę no ponad rzeczywiście miarę, no jest w ogóle tutaj niepotrzebny.
wypadałoby troszeczkę odpuścić, szczerze mówiąc. Tutaj mam wrażenie, że bardzo chcecie kontrolować wszystko w tym miesiącu. I teraz tak, zobaczcie. Wy przedstawiacie się jako karta 6 mieczy. Przepraszam, chciałoby się. 9 mieczy. A 9 mieczy, no zobaczcie, tutaj przedstawia śpiącą kobietę i jest jakiś demon w tle. Ta karta dosłownie mówi o nerwach, o stresie, o nieprzespanych nocach, o takim chomiku w głowie, który pojawia się w momencie, gdy jest czas rzeczywiście na spanie, ale wy go gdzieś tutaj nie umiecie wystopować, trudno jest go zatrzymać. Ta karta jak najbardziej, słuchajcie, mówi o szukaniu dziury w całym i wymyślaniu. Tutaj mam wrażenie, że jakieś problemy, które tutaj spoczywają na Was, rzeczywiście mogą być troszeczkę wyolbrzymiane. Wcale nie trzeba tak bardzo na przykład podporządkowywać się innym albo motywować innych i pracować na przykład lub działać za innych. Wcale nie trzeba. Na pewno jest swoim kosztem. Tu bym powiedział, że w tym miesiącu bardzo potrzebujecie wyciszenia, spokoju, wysypiania się i jakiejś regeneracji. Być może rzeczywiście trzeba przejrzeć swoją dietę i jakiś wasz tryb życia, bo nie mówię tutaj o jakichś drakońskich dietach, ale może jest czas na eliminowanie czegoś. Cukru, nabiału, tytoniu, a może wprowadzeniu jakiegoś sportu, chociażby marszu czy rowerów. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta 6 kielichów, a 6 kielichów mogłaby mówić o zaglądaniu w przeszłość. I teraz tak, gdzieś najprawdopodobniej tutaj takie poczucie dużej odpowiedzialności i chęci kontroli przez Was pewnych spraw może rzeczywiście wynikać z tego, co kiedyś się tam zadziało w przeszłości. Nie wiem. Może byliście najstarszymi na przykład w rodzinie, jeśli chodzi o rodzeństwo i trzeba było tutaj troszeczkę się nimi zajmować. I teraz może na przykład do przesady chcecie innym pomagać, a zapominacie o sobie. Coś takiego. Trzeba zidentyfikować, patrząc w przeszłość, dlaczego chcecie kontrolować tak bardzo sytuację. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, jest to karta rycerza mieczy, który w ogóle wygląda jak husarz trochę, ale karta rycerza mieczy mogłaby sugerować taką walkę i staranie się w imię wyższych wartości, w imię swoich najważniejszych wartości. I teraz tak, nie mówię, żeby tego nie robić, mówię tylko, żeby po prostu nie przesadzać. Gdzieś wcale tak bardzo nie trzeba się nawalczyć, gdzieś naprawdę wypadałoby się nauczyć sztuki odpuszczania, przynajmniej zacząć próbować. I ja wiem, że może nie być łatwo, a łatwo jest po prostu powiedzieć, ale ja też przez to przechodzę codziennie. Każdy z nas ma naprawdę podobne problemy i to nie jest tak, że z dnia na dzień będziemy alfą i omegą. Nie, na to trzeba czasu. Chociaż alfą i omegą to nigdy nie będziemy, bo ideałów nie ma i bardzo dobrze. Chociaż niektórzy myślą, że są. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia na sierpień? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka w relacji. Być może, słuchajcie, ktoś kontrolujący i to może być dopełnieniem tego czytania ogólnego. Może to nie Wy chcecie kontrolować, a ktoś inny Wasze życie czy wspólne sprawy. Jak Wy się przedstawiacie? Okej. Albo słuchajcie, jeszcze inaczej. Cofam to, co wcześniej powiedziałem.
A chociaż, no dobra, zaraz, bo się zagubię. Jaka dla Was będzie rada? Sprawiedliwie ocenić sytuację. Czego nie robić, czego raczej unikać. O, słuchajcie, niezłe czytanie, naprawdę. I teraz tak. Jeśli chodzi o osoby w związkach, to mam wrażenie, że mogą być dwie opcje. Albo ktoś kontroluje i lekceważy, a wy na to po prostu pozwalacie, albo właśnie macie za dużo obowiązków i konieczności bądź potrzeby kontroli czegoś w swoim życiu, czy praca, czy dzieci, czy cokolwiek, i gdzieś partner was próbuje odciążyć, również rozbawić. Dla singli powiedziałbym, że chyba kogoś nie dostrzegacie. Ta osoba już chyba jest w waszym otoczeniu. Chyba że nie dostrzegacie, omijacie tutaj wzrokiem, umysłem jakiś sposób na poznanie nowej osoby. Nie wiem, może boicie się aplikacji randkowych. Słuchajcie, z przełożenia dla związków jest karta Trójki Kielichów, a jest to karta, no, takiej zabawy, świętowania i dobrego samopoczucia. I teraz tak, z jednej strony albo czujecie, że ktoś was ignoruje i lekceważy wasze potrzeby, a sam tutaj czy sama się gdzieś bawi, na przykład. Ewentualnie ta karta sugeruje, że pomiędzy wami a partnerem jest raczej, czy partnerką, taka przyjazna, miła atmosfera. Przynajmniej partner, widząc gdzieś wasze na przykład no takie zagwozdki, jakieś tutaj stresy na przykład związane z pracą, próbuje gdzieś taką atmosferę stworzyć. Ewentualnie, co jeszcze bym powiedział o tej miłej atmosferze, że ktoś nie chce gadać o problemach, tylko po prostu no gdzieś tutaj robi uśmiech na twarzy, pozytywne myślenie i gdzieś problemów nie ma. Wiecie, o co chodzi. Takie podejście frywolne. Jeśli chodzi o single, to dla was z przełożenia ta Trójka Kielichów sugeruje radość, zabawę, okazję do wzniesienia kielicha w górę, toastu. Powiedziałbym, że raczej spotkań towarzyskich, no tutaj nie musicie narzekać na ich brak. W ogóle mam wrażenie, że bardzo dobrze się czujecie w czyimś towarzystwie i nawet zaczynacie się zastanawiać, czy z tą osobą może coś można by było więcej. Momento. I teraz tak, jeśli chodzi o ogólną energię dla związków, to zobaczcie, jest tutaj Piątka Kielichów, a Piątka Kielichów to skupianie się na tym, na czym nie potrzeba. I teraz tak, z jednej strony albo właśnie czujecie to, że partner gdzieś was tutaj lekceważy, albo omija wasze potrzeby, o których komunikujecie, a może też nie. Tutaj może też być taka energia czekania na przykład. Na tej zasadzie, że jedno z was robi co chce, bawi się, spotyka ze znajomymi, a drugie po prostu no czuje, że nie wypada, obawia się, coś takiego. Jest nierówno tutaj, nierówne szanse. Inna opcja jest taka, że może rzeczywiście właśnie jest dosyć dużo wyzwań życiowych w tym miesiącu, ale do których po prostu podchodzicie w taki sposób, że trochę negatywnie albo stresująco i gdzieś tutaj no druga osoba będzie was bardzo wspierała, próbowała, słuchajcie, przynajmniej, bo motocykl, wybaczcie, mnóstwo motocykli dzisiaj, dlatego że no z humorami może być różnie. Jeśli chodzi o single, to dla was Piątka Kielichów dosłownie sugeruje skupianie się na czymś, na czym nie trzeba. No, gdzieś wasz wzrok, gdzieś wasza uwaga idzie nie w tę stronę. O co chodzi? Najprawdopodobniej albo nie dostrzegacie, że jest ktoś ciekawy w waszym otoczeniu, z kim można by było na przykład coś więcej. Najprawdopodobniej po prostu obawiacie się jakiegoś źródła poznawania nowych osób. Może aplikacje, może portale randkowe, na przykład.
Część z Was może mieć lekko nostalgiczny nastrój związany z samotnością, ale no tutaj raczej jest dużo znajomych, przyjaciół i zabawy. Być może właśnie jest to sposób na odbicie sobie samotności. Właściwie nie samotności, bycia samemu samej. Zobaczcie, Wasz partner lub partnerka pokazuje się jako karta cesarza. No cesarz tutaj taki srogi i wymagający. I słuchajcie, z jednej strony może to być przekaz dla osób, które rzeczywiście tutaj czują się lekceważone bądź kontrolowane. Jest jakaś zazdrość i tutaj partner lub partnerka no ewidentnie czują, że no tutaj rozdają karty, że tutaj wszystko ma być po ich myśli. No tak troszeczkę, słuchajcie, za mocno, że tak powiem. Najprawdopodobniej wcale szczerze nie mają złych zamiarów. Po prostu widzą gdzieś ostatnio waszą taką lekką uległość. I tutaj gdzieś tak samo się to jakoś, słuchajcie, robi. To nie jest jakieś wyrachowane, że gdzieś tutaj próbują dominować. Inny przekaz jest taki, że partner lub partnerka pokazują się jako osoby bardzo stabilne. Taka szyja, przynajmniej w tym miesiącu, słuchajcie, w związku, w relacji. I gdzieś bardzo dobrze tutaj pomagają Wam, podnoszą na duchu, dają Wam dużo energii i pewności siebie. Dobrze. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, przychodzi do Was karta cesarza i no słuchajcie, cesarz to może być baran, lew, strzelec albo jakiś autorytet, ktoś, kto jest wyżej w hierarchii. Czyżby Wam się ktoś podobał w pracy, czy tam, słuchajcie, w szkole lub na uczelni? Powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Tutaj nawet nie to, że może powracać osoba z przeszłości, ale był ktoś w przeszłości, kto mocno, no być może zranił, albo no tutaj to mogło być troszeczkę toksyczne. Mogła być kontrola i takie, słuchajcie, zazdrość. I to do Was wraca i przez to możecie momentami wycofywać się z życia randkowego. W każdym razie jest tutaj okazja do naprawdę ognistego romansu. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się w związkach jako karta słońca. Piękna karta, która przedstawia dziecko na polu słoneczników. Z jednej strony w negatywie, jeśli chodzi o ten trudniejszy przekaz, to pokazujecie się jako osoba rzeczywiście uległa, która macha ręką i gdzieś pozwala drugiej osobie robić co chce w momencie, gdy Wy nie do końca możecie. Czy dlatego, że Wam ktoś zabrania, czy dlatego, słuchajcie, że Wy tak czujecie, że nie powinniście. Jeśli chodzi o kartę Słońca, to też w ogóle bym powiedział, że jest to karta radości i tutaj właśnie jest wielka sprzeczność. To oczywiście wybierzcie sobie ten co? No, słuchajcie, ale ten przekaz. Z jednej strony ktoś może się określić i na przykład zaproponować wspólne mieszkanie czy zaręczyny, ale też bym w ogóle powiedział, że tutaj dużo Wasz nastrój zależy od drugiej osoby. I to całkiem nieźle, dlatego że akurat tutaj bardzo dużo dostajecie wsparcia. I to jest git. Jak pokazują się single? Zobaczcie jako karta słońca. I teraz tak. Jeśli ktoś się pojawi, dominujący, trochę zazdrosny, ktoś, kto lubi rozdawać karty i przyspieszać pewne sprawy, i jeśli to Wam przypomina pewną relację z przeszłości, absolutnie nie dotykać się tego w ogóle, bo tutaj lekką głupotkę możecie zrobić i wejść po prostu w coś podobnego, co Was kiedyś zraniło. Ale karta Słońca też w ogóle tutaj sugeruje właśnie radość, zabawę i poczucie, że rzeczywiście otaczacie się tymi, którzy Wam sprzyjają. I powiedziałbym tak, nawet jeśli jest rzeczywiście lekka nostalgia związana z byciem singlem lub singielką, no to Wy w cudzysłowie odbijacie to sobie, gdzieś właśnie spędzając czas z bliskimi, dbając o siebie, bawiąc się. Chyba że ktoś w ogóle dobrze się czuje jako singiel i na razie nie chce tego zmieniać, to tutaj powiedziałbym tak, nie musicie, nic na siłę. Jeśli chcecie się ewentualnie pobawić, jest na to szansa. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta sprawiedliwości. I teraz tak, ta karta mogłaby przedstawiać wagę,
ale w ogóle też słuchajcie, sytuację, w której musi być balans. I wypadałoby rzeczywiście porozmawiać z drugą osobą, no o tym, w jakim stopniu się angażujecie, bo wydaje mi się, że mogą być nierówności. Jedno z Was gdzieś tutaj sobie leży i pachnie, a drugie skacze na rzęsach i się stara. No to jeśli tak jest, to tutaj trzeba porozmawiać o tym i naprawdę gdzieś coś ustalić, bo wydaje mi się, że Wasz partner lub partnerka wchodzą w taką energię po prostu z automatu. Może nawet nie wiedzą, że Wam to nie odpowiada. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby, słuchajcie, przełamywać rutynę i dawać się zabierać swojemu partnerowi lub partnerce na spontaniczne wycieczki, wyjazdy. Rada dla singli, karta sprawiedliwości. Słuchajcie, sprawiedliwie ocenić, czy osoba z przeszłości rzeczywiście ma po co wracać, czy rzeczywiście ktoś, kto jest nowy, czy na pewno tutaj jest taki sam lub taka sama jak ktoś z przeszłości, a może po prostu z automatu wchodzicie w taki schemat, na przykład osoby uległej lub ofiary. Jeszcze taka jedna rada jest, żeby po prostu nie szukać na siłę. Co ma być, to będzie. Rada jest taka, żeby brać udział w spotkaniach towarzyskich. Jeśli nie chcecie aplikacji, nie, ale pamiętajcie, że zawsze to jest jakieś nowe, dodatkowe okno, że tak powiem, drzwi. W ogóle brać udział w spotkaniach towarzyskich, bo przez znajomych możecie kogoś poznać. Czego nie robić, czego unikać w związkach? I jest to karta rycerza mieczy. Pardonsik. Karta rycerza mieczy już się wcześniej pokazała. Powiedziałbym, że wypadałoby, słuchajcie, unikać walki. Słuchajcie, po pierwsze, dla osób, które na przykład nie umieją lub nie chcą otrzymywać pomocy i wsparcia od swojego partnera czy partnerki. Druga rzecz jest taka, żeby rzeczywiście przełamywać strefę komfortu i spontanicznie się zachowywać. Spontaniczne, słuchajcie, wyjazd do lasu, nie wiem, na rowery, nad jezioro, na weekend, pod namiot. Coś, co rzeczywiście dawno nie było razem robione. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta rycerza mieczy. Słuchajcie, rycerz mieczy to przedstawiciel trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, ewentualnie ktoś, kto chce ingerować w Wasze sprawy, żeby tutaj pomóc, żeby tutaj na przykład Was pogodzić albo coś Wam wytłumaczyć. Wy mediatorów nie potrzebujecie, a już na pewno nie żadnych mediatorów z rodziny. Rycerz mieczy, co by jeszcze mówił? No tak, chyba tyle. A dla singli, czego nie robić, czego unikać? Rycerz mieczy. Słuchajcie. To już chyba mówiłem, ale jeszcze raz. Powiem tak, unikać kogoś, kto na przykład chce powrotu, albo gdzieś tam się pojawia i nagle mu się odwidziało, czy jej się odwidziało i nagle szuka związku, albo nagle sobie przypomniał lub przypomniała. Inna rzecz jest taka, żeby powalczyć troszeczkę z demonami przeszłości i wreszcie je za sobą zostawić, bo inaczej się będą ciągnęły i ciągnęły. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Już mamy pierwszą kartę. Sama chciała wypaść i jest to kapłanka. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Czy ktoś ma romans w pracy, mając na przykład już rodzinę bądź partnera, partnerkę? A może jest tak, że jesteście singlami, ale w pracy jest romans z kimś, kto ma rodzinę? Słuchajcie, też spróbuję wysupłać inny przekaz. Co odchodzi do przeszłości?
No dobrze, jak Wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o pracę i finanse w sierpniu? Dwa asy się pojawiły. Już Wam je pokazuję. Jest to as mieczy i as kielichów. To słuchajcie, to tak jak też by było na przykład nowe wyzwanie albo nowa idea, nowy pomysł a propos zmiany pracy lub rozwoju biznesu, ale gdzieś opieracie się temu przez jakąś nadmierną emocjonalność i wymyślanie sobie problemów. To też było w ogólnym czytaniu. Ewentualnie nowy początek jest trudniejszy aniżeli myślałyście. Rada dla Was. Wybaczcie. Rozmawiać, próbować, komunikować się. Czego nie robić, czego unikać. No słuchajcie, strzelce, potrzebujecie po prostu odpoczynku. Od pracy i od obowiązków. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dlatego, że znowu pojawiła się 9 mieczy. I to tym razem z przełożenia. No a właśnie 9 mieczy to jest takie zamartwianie się, szukanie dziury w całym, wymyślanie problemów, szukanie, słuchajcie, problemów tam, gdzie nie ma, tam, gdzie nie trzeba. Tu może rzeczywiście mam wrażenie, że zależy Wam bardzo na czymś i się stresujecie, żeby to dobrze wyszło. Czy jeśli chodzi o nową pracę, czy jeśli chodzi o obecną, ale może ktoś się na przykład stara o awans. Tak bym powiedział. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest karta kapłanki. Kapłanka czy papieżyca może mówić, słuchajcie, o konieczności do uczenia się, do kształcenia, przygotowania mocniej do jakiejś roli. Tutaj ta karta może też sugerować, że część z Was totalnie się wypaliła w pracy, właściwie ten zestaw kart. No i już nie chce się chodzić. Po prostu rano się wstaje i jest kurczę, kamieniołomy, nie dam rady. I tu jest informacja, że trzeba zacząć się za czymś rozglądać, a nie obawiać się zmian, bo sytuacja nie taka, bo rynek nie taki, bo coś tam. Kapłanka mówi, że coś z kobietą w pracy jest ukryte bądź niejasne. Może się okaże, że ktoś się spodziewa dziecka, odchodzi na macierzyński i w międzyczasie możecie objąć tę rolę na jakiś czas tej osoby, a może już nawet tak się stało. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Asa Kielichów, a As Kielichów dosłownie właśnie mówi nie tylko o nowym początku, nowej miłości, chociaż rzeczywiście może ktoś mieć ukrywany romans w pracy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale też bym powiedział, że w ogóle może sugerować takie nadmierne rozemocjonowanie. Czyli właśnie pozwalanie pracy gdzieś dominować Wasze życie i w ogóle spraw finansowych. To tak jakbyście też na przykład nie do końca ostatnio umieli doceniać to, co macie i próbujecie pracować więcej, żeby coraz więcej zarobić i odłożyć, ale gdzieś nie tędy droga, bo gdzieś przez to na przykład macie mniej czasu dla siebie, dla rodziny, dla bliskich. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 2 monet, czyli karta żonglera wyborami. I to też jest, słuchajcie, dla osób, które na przykład szukają pracy albo zaczną szukać pracy. Tutaj gdzieś w tym miesiącu najprawdopodobniej nie będzie za bardzo w czym przebierać, oby było inaczej, ale Wy gdzieś tak jakby za szybko się poddajecie. I żeby nie było tak, że w jednej firmie tutaj zostaniecie, czy na jednym stanowisku przez lata, przez x lat, gdzieś tak jakby nie mając wiary w siebie i za szybko się poddając. 2 monet też w ogóle sugeruje, że ktoś sobie leci w kulki w pracy
I wypadałoby o tym wreszcie porozmawiać. Tym bardziej, że zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Asa Mieczy. A As Mieczy to jest początek nowej komunikacji, więc powiedziałbym, że to wy jesteście osobą, która gdzieś już tutaj czuje, że miarka się przebrała i trzeba porozmawiać z tą osobą, która leci sobie w kulki, albo z szefostwem. Ewentualnie macie tutaj jakiś fantastyczny pomysł na to, jak zmienić pracę, jak się rozwijać, albo jaki biznes założyć, ale gdzieś właśnie zbyt emocjonalnie do tego podchodzicie. Tak bym powiedział. Czyli tutaj trzeba po prostu suche fakty rzeczywiście analizować i to też jest w Radzie. Albo w ogóle nawet nie analizować, słuchajcie. Odrzucić myślenie, odrzucić emocje, tylko po prostu pomyśleć sobie tak. Mówię odrzucić myślenie, a teraz pomyśleć. Odrzucić emocje i pomyśleć, ok, jakie mam zasoby, co umiem, czego nie umiem, czego mogę się douczyć, jak mogę się douczyć, kto mi może w tym pomóc i na podstawie tego tutaj analizujcie rzeczywiście, a nie wymyślając, tamten gada, tamta też gada, ktoś mi tutaj podcina skrzydła, nie dam rady, a może to, a może tamto. Nie ma sensu. Paź Buław w Radzie, karta komunikacji, też mówi o tym, żeby rozmawiać, próbować, starać się. Jeśli ktoś ma za dużo obowiązków, tak czuję ostatnio, może dlatego, że na przykład ktoś inny jest na zwolnieniu, to trzeba koniecznie o tym zakomunikować. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta głupca. Słuchajcie, głupiec, mógłby być troszeczkę naiwny, albo w ogóle rzeczywiście podjąć decyzję pod wpływem emocji, chwili, impulsu, nie myśląc wcześniej. Czyli tak, żeby nie doprowadzić się do takiej sytuacji, że tutaj rzucicie zwolnieniem z pracy, a nie mając nic innego. To może być bardzo ryzykowne, ale też bym powiedział, żeby nie przepłacić pieniędzy na jakąś podróż, na jakieś wakacje, jeśli jakieś tam all inclusive na przykład bierzecie albo na własną rękę coś planujecie, to wstrzymajcie się i trzeba zrobić lepsze rozeznanie, dlatego że za bardzo ufacie właśnie emocjom i możecie wziąć kota w worku. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.